Każdy, kto uwielbia zdobywać góry, na pewno marzy o zdobyciu Mont Blanc, najwyższej góry w Europie. W sezonie letnim szczyt próbuje zdobyć średnio 20 000 osób. Łącznie zginęło na niej około 8 000 ludzi. To największa liczba ofiar spośród wszystkich gór na Ziemi. Ale czy da się tam wejść zimą? Zdobyłem ten szczyt już 15 lat temu, wspinając się w teamie z moim przyjacielem. I już wtedy podczas zejścia w mojej głowie pojawiła się taka myśl, czy dałoby radę to zrobić zimą. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że porwę się na to wyzwanie w pojedynkę. Zanim jednak opowiem Wam o moich przygotowaniach, pokażę, na czym polega wejście na tę ogromną górę. Trzeba pokonać 3 różne sekcje, które wyglądają jak 3 różne światy. Pierwszy jest las, do wysokości 1800 metrów. To męczące, długie podejście, bo na dole jest jeszcze gorąco. Następnie skały. Na tym odcinku czeka pierwsze śmiertelne niebezpieczeństwo, czyli kuluar Rolling Stonesów. Słynna rynna, przez którą przelatują z ogromną prędkością kamienie wielkości od jabłka po telewizor. Następnie bardzo stroma i krucha ściana Gutiera. Chwila nieuwagi może kosztować tutaj życie. Po pokonaniu tej ściany na wysokości 3800 metrów pojawia się lodowiec. Dosłownie morze białej materii, gdzie czyhają szczeliny lodowcowe. Jak wpadniesz, to jest po tobie. Na koniec, kiedy jest się już najbardziej wykończonym, trzeba przejść bardzo wąską granicę Bosses. Potknięcie tutaj może zakończyć się lotem kilka kilometrów niżej. Pewnie sobie myślicie, że to jakiś szalony pomysł, no bo w przeciwieństwie do lata zimą nikt tam nie chodzi, no i jest po prostu bardzo, bardzo zimno. Pozwólcie więc, że pokażę, co spowodowało, że podjąłem się tak trudnego zadania. W 2016 roku byłem uczestnikiem ekspedycji Cazadero, gdzie pobity został rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. Spędziliśmy tam wiele dni powyżej 5000 metrów. 2 lata później i kolejna ekspedycja. Udało się zdobyć 6000 San Francisco, a późniejsza akcja również przebiegała powyżej wysokości 6000. To dało mi ogromne doświadczenie na dużych wysokościach. Później rok 2018, wspinaczka na Grossglockner, graniu Sztudl, a później zdobycie najwyższego szczytu Austrii zimą. Kolejne lata dużo wspinałem się solo w Tatrach. Przeszedłem w pojedynkę takie klasyki jak żebra na granatach, motyka na zamarłej turni, czy kant klasyczny na mnichu. Więc cały ten zestaw doświadczeń oraz to, że byłem już latem na Mont Blanc, dał mi solidne podstawy do tego, aby podjąć się największego wyzwania w moim życiu. Wejście samotnie na Mont Blanc zimą. Teraz opowiem Ci, jak musiałem się przygotować, aby być skutecznym i bezpiecznym w trakcie całego zadania. Po pierwsze, schroniska tam nie działają o tej porze roku, ale są otwarte tak zwane winter roomy, gdzie panują ujemne temperatury, ale są za to łóżka. Konieczne jest, żeby wziąć ze sobą taki porządny zimowy śpiwór, aby jakoś przespać się komfortowo w tych ujemnych temperaturach. Po drugie, nie ma dostępu do wody. Wodę w trakcie wyprawy pozyskuje się ze śniegu. Żeby ten śnieg stopić, trzeba mieć ze sobą palnik oraz wystarczającą ilość gazu. Po trzecie, będąc sam tak wysoko w górach, musiałem mieć możliwość wezwania służb ratunkowych w możliwie szybki, prosty sposób. Dlatego miałem ze sobą taki specjalny lokalizator GPS, spot, i wtedy jednym przyciskiem mogłem wezwać ratowników niezależnie od mojego położenia i zasięgu telefonicznego. Czwarta rzecz to nawigacja. Na tak wielkiej górze nie wolno zgubić właściwej ścieżki. Gdy zapadnie zmrok albo jest mgła, można wpaść w niezłe tarapaty. Dlatego przed wyjazdem wgrałem mapy offline i wyznaczyłem sobie dokładnie krok po kroku całą trasę. Dzięki temu wiedziałem, gdzie jestem i jak mam iść przez cały czas. I to naprawdę bardzo podniosło poziom bezpieczeństwa. Żeby wejść zimą na tak wysoką górę, sprzęt musi być wyselekcjonowany oraz minimalistyczny. Wziąłem tylko najlżejsze i najpotrzebniejsze rzeczy, aby przetrwać 4 dni na takiej wysokości, a jedzenie i kalorie były bardzo skrupulatnie policzone. Dzięki temu udało mi się osiągnąć naprawdę niską i bardzo satysfakcjonującą wagę całego plecaka. Niestety tuż przed wyjazdem stało się coś, czego bym sobie bardzo nie życzył. Można to nazwać mega pechem, ale w wieczór wigilijny niestety uszkodziłem auto, którym miałem jechać na wyprawę. Droga naprawa sporo mnie kosztowała, zrujnowała mój budżet wyjazdowy. Szczęście jednak się do mnie uśmiechnęło
a właściwie nieszczęście, tylko świetni ludzie, z którymi od dawna już współpracuję. Mateusz z Mountain Climbing School oraz Kuba z Białej Materii. Mountain Climbing School to firma, gdzie znajdziecie wyjazdy wspinaczkowe i wyjazdy w góry. Ich znakiem rozpoznawczym są świetna organizacja, wysokie standardy oraz bezpieczeństwo. Biała Materia natomiast to najwyższej jakości magnezja, dzięki której ręce wspinaczy trzymają się skały lepiej niż mój nowy błotnik. To właśnie dzięki nim oglądacie ten film. Dziewiąta godzina. Dojechałem do Chamonix, a w sumie to jestem w Lezusz. Także wybasto zamontowane tam w nadkolu, ale pociągnąłem sobie taką długą rurę specjalnie, która biegnie bokiem, no, aż tutaj do dołu, dlatego że to wybasto daje naprawdę solidnym, takim gorącym powietrzem. Mały monitorek, no i po minucie, dwóch zaczyna hulać. Już czuć, tutaj fajnie grzeje. Także chodzi sobie co spokojnie całą noc, dużo paliwa nie bierze. Zaopatrzyłem się też w czujnik czadu, bo jeżeli pojawiłaby się jakaś nieszczelność tutaj w tym układzie z tego webasto, no to mógłbym się już w sumie nie obudzić. I zaraz idę spać. Ale cieplusio z tym webasto, cały czas mi tutaj grzeje. Także warunki są naprawdę komfortowe z tym ogrzewaniem. Mam taki lokalizator GPS, który w razie czego wezwie pomoc, jak nacisnę jeden guzik. No i też udostępniłem na social mediach link, że będzie można śledzić mnie. Jest taki tracking, więc myślę, że też fajna, ciekawa opcja dla obserwujących. Rozpoczęła się moja przygoda z Mont Blanc. W końcu tu jestem. Idę wzdłuż torów. Tory są zasypane. Tramwaj jeździ tylko tam do górnej kolejki. Dalej trzeba drzeć z buta. Za 15:10 myślę, że może z 5 godzin powinien być w Tetrusie. Mam nadzieję. I cała godzina trekkingu. Prawie 300 metrów w pionie zrobione. Kilometr 61. Przystanek tramwajowy. Jak widać w zimie lawiny zasypują tutaj te kable do tramwaju. No i ta trasa tutaj też jest cała pod śniegiem. Normalnie tutaj, gdzie jeszcze ludzie sobie wiozą tyłek kolejką, to dla mnie zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Pierwsze niebezpieczeństwo, bo jest naprawdę stromo, te nasypy są bardzo strome. Aż trudno uwierzyć, że tutaj normalnie jedzie tramwaj nad przepaścią. Ekspozycja jest tu duża. Trzeba przyznać, że naprawdę lepiej się tu nie pośliznąć. Trzeba na tym śniegu uważać, nie zahaczyć rakiem. Kurczę, nie wiem, gdzie tutaj jest to wejście do tunelu. Myślałem, że już będzie gdzieś tutaj. Shit. Kurde, miałem nadzieję, że tu będzie gdzieś wejście do tunelu już. Nie, może jest, kurde. Tam jest chyba wejście. Nie trzeba będzie lecieć tam tą ekspozycją. Tylko tędy. Tak, bo tutaj było... No nie fajnie, ten śnieg taki nie stromy śnieg, niżej urwisko ściana. Teraz trzeba się zapuścić w głębie do tunelu. Mam nadzieję, że będzie przejście na drugą stronę. Ale jasna. Ulala! Widać drugą stronę, dobrze.
Wlazłem. Także ja mam już za sobą ponad pół kilometra przewyższenia. 3 godziny. Niecałe. No a ci co jadą, to wiozą tyłek aż tutaj. I stąd sobie dopiero tutaj na lajcie wychodzą. Żeby tu dojść w zimie, no to już jest kawał drogi, trochę wysiłku. Już było pierwsze niebezpieczeństwo. Wyszedłem z tunelu. Znowu na to słońce. Ale dzisiaj daje. Czyli jednak trochę pamięć mnie myliła. Myślałem, że bardziej koło tego budynku trzeba było tu obejść. Ale zegarek wyraźnie pokazuje mi, że odszedłem od trasy jakieś 150 metrów. Od razu mnie zegarek informuje, że jest odchylenie. I pokazuje, gdzie powinienem iść. Także nawet jak nie widzę ścieżki, bo latem jest to ładnie widoczne, to teraz nie widać. Męczarnia. Mimo antysnowów ciągle mi się lepi but. Ciągle mi się lepi śnieg do buta. Tętno kiedy stoję 123. No spada, bo stanąłem, ale tak idę spacerkiem, to jest 140 tętno, 130. Powoli, ale idę. 2 kroczki. Przerwa. 2 kroczki. Przerwa. I już w tle został domek pasterski. Tu taki był skrócik zimowy, bardziej tędy niż przy tej chatce. No i jestem już z powrotem na dobrej drodze. Teraz do Tetrusa, tam graniówko. Dogotowałem kolejne pół litra wody 0,6 i dorzucam do niego kolejne 2 tabletki elektrolitów. Tutaj na podejściu się dużo poce. Bardzo ważne, żeby się nawadniać, dużo pić. Wrzuciłem sobie zapasuchę tutaj 2 Snickersy, bo już jestem głodny, żeby lekko się ogrzały, zaraz będą trochę bardziej miękkie, lepsze do jedzenia. Liofile dopiero planuję zjeść sobie tam w schronisku, tam będę miał spokój, odpocznę troszeczkę, ten żołądek zacznie pracować. Straszny ten ostatni kawałek tutaj jest w tą graniu. Z cukier taki się osuwa. Normalnie o kij wchodzi cały, kurde, oczywiście śnieżynek nie mam, bo gdzieś zgubiłem. Wcześniej było spoko, ale tutaj to jest męczarnia. Na koniec chyba najgorszy odcinek. Stamtąd idę już 20 minut. Niby śniegu aż tak dużo nie ma, ale ta wysokość po całym dniu, tempo spadło. No mógłbym już szybciej jakbym chciał, ale po co się zajechać i przepocić, więc idę tak kroczek za kroczkiem i to trwa już chyba z 15 czy 20 minut tam od tej budki. Tam jest znak, jakbyście nie wiedzieli, nie wolno z psami, także psy zostawcie, jak idziecie na Blanka. Tak wygląda schronisko w środku. Jakiś tam półek, szafek. W ogóle w tych szafkach są jakieś kaski, czekany. Są jakieś prywatne chyba szafki, bo są telefony. A tutaj jest moja kanciapa. Mogę sobie wybrać. Jest 12 miejsc generalnie. Muszę teraz zrobić dużo wody. Dużo, bo na termos, na butelkę, na liofa. Także będę siedział i gotował tutaj. Ale widoczki pięknie jest. Pogoda super. Tylko tam w dole troszeczkę tak jeszcze te chmurki grasują. No a jutro ten odcinek tylko 500 metrów, ale takie techniczne. Kilka rzeczy tu zostawię. Będzie troszkę lżej. Czekam na liofila. Zalałem sobie właśnie obiad.
Gulasz wieprzowy z zielonym groszkiem, marchewką i kaszą. Czas na obiad. Ale papka. Teraz muszę dużo pić i odpoczywać. Trzeba się dobrze nawodnić. Jest za 10:08. Ja już tutaj pół godziny siedzę i topię wodę, robię herbatę. Zaczęła mnie boleć głowa, wziąłem jeden APAP, potem drugi. No i jakoś to poszło. Ale co, zobaczymy. Spróbuję dzisiaj dojść do Gutiera. Dość powinno się udać, tylko zobaczę w Gutierre się tak naprawdę okaże, jakie są szanse. Wtedy będę wiedział, jak organizm reaguje, jak ja się czuję, jakie są warunki śniegowe wyżej, bo tego nie wiem. A to jest bardzo ważne, bo tu chodzi o prędkość poruszania się. Zostawiam tutaj gaz i jeszcze 2 liofy, a taki statyw, którego nie używam, jest trochę ciężki. Reszta gratów przy sobie, a tutaj całe jedzenie plus 2 liofy też w środku z jetboilem, świeży kartusz. No i jestem w miarę na lekko. Dzisiaj mam do pokonania ścianę Gutiera i kuluar Rolling Stonesów. Mam nadzieję, że nie będą leciały kamienie, że zima sprawi, że te kamienie będą bardziej związane niż latem. Jestem gotowy, odpalam lokalizator, zakładam raki i ruszam w górę. Lokalizator nadaje sygnał. Oto jest kuluar. O kurwa. Dotar. Oto jestem. Gutier. Wyrobiłem się w 4,5 godzinki. Idę się rozejrzeć do tego winteruma. Bonjour. A tu jest przedsionek. Kurde, nic nie widzę, cholera. O. Ale rozpierdziel. 10 euraków za te luksusy. Jakby co? Cyk na górę i do nowego skronu trzeba się schować.
wygląda. Idę się przejść kawałeczek z grani. No stąd już całą drogę widać. Ale naprawdę niesamowicie jest tutaj być samemu zimą. Cała góra pusta, nie ma nikogo. I fajnie i straszno. Jeszcze jutro mnie czeka, ale już na lekko. Cita? Schronisko Gutier nowe. Tutaj nie byłem, nie spałem, ale chociaż mogę odwiedzić, tak? Tu w sezonie normalnie kuchnia, masa ludzi. A teraz jestem sam na całej górze. Nikt mi niestety nie zrobi obiadu. Nie poda browarka. Trzeba sobie radzić. Wracam tam do tego mojego schronu. Stary Gutier. I będę już odpoczywał. No dzisiaj wystarczy tego łażenia. 15:11. Przystępuję do topienia wody, odpoczywania, picia, jedzenia. Także już tylko relaks, chill. No i planuję jutro wcześniej wyjść. Myślę, że o 5 powinno się udać. To byłby dobry czas. O 10 na szczycie. O 14 z powrotem. I o 18 w Tetrusie. Cztery kilometry 200 jutro. Wymieniłem butlę w jetboilu i rakieta. Teraz muszę to jakoś doprowadzić do stanu zjadalności. Ja się wspinam na te góry tylko po to, żeby móc nutellę łyżką zajadać. Suszenie skarpetki. Jak się wsadzi gorącą butelkę z wodą do wilgotnej skarpetki, to ładnie wysuszy. 86 pokazuje. Nie jest źle z tą saturacją. Jak na 3800. Śpiworek cieplutki. W pokoju jest minus, ale chyba nieduży. Na szczycie planuję być na 10. Wtedy ze 3 godzinki w dół. O 15 stąd muszę schodzić. To tak jeszcze z zapasem, ale 15-16 najpóźniej, więc będę 10-11 na szczycie, to jest ok. Jak będę miał słaby czas, to zawracam. Okazało się, że jest światło. Nie musiałem świecić czołówką. Ale nic. Jestem gotowy, wychodzę. Plecaczek ten lightowy wyjęty. Głównie woda. Herbata, elektrolity. Tutaj mam schowane, żeby nie pozamarzały. Batoniki, żele. 316. Lecę. $4200 prawie. Się strasznie tu idzie. To się wydaje tak blisko, ale w tym śniegu to się idzie i na tej wysokości tempo. Mocy jakoś mi nie brakuje. Ale ten sypki śnieg, to jest taka męczarnia i nie czuję palców cały czas. Czekam na to słońce. Się nie mogę doczekać. Muszę bardzo uważać na szczeliny tutaj cały czas. Idę tak w miarę dobrze tym szlakiem, ale tu po drodze i tak można
trafić na minę, więc idę, sąduję. No i w tym śniegu kopnym jest ciężko iść. A zobaczymy pomału, jak tam będzie wyżej. Herbatka z cukrem. Zapadam się prawie po połowę łydki. Kurde, miałem nadzieję, że nie będzie tak nawiane tutaj. Będzie się ciężko i wolno. Spać mi się chce. Zjem sobie chyba żelka. Pięknie się robi. Czekam na to słońce, bo nie czuję palców u nóg. U stóp. To ogrzewacze nic nie pomogły za bardzo. Wlazłem prawie na jakąś szczelinę. Obejść ją, przeskoczyć, czy jak? Kurde, tam to już wpaść nie fajnie. Może obejść się delikatnie. Palców nie czuję. Za twarz też nie będę czuł. Jest słońce, ale też wieje strasznie. Może nie strasznie, czy tak bardzo mocno, ale ten wiatr jest zimny jak cholera. Myślałem, że spokojnie się tu ogrzeje. Tam widzę walota, szczyt. I nie bardzo wiem, jak też iść, bo tu jest jakaś szczelina w ogóle. Trochę strach. Że do samego walota bym chociaż dotarł się ogrzać. Dobra. Po godzinie, po warunkach i po moim samopoczuciu stwierdzam, że nie idę dalej, bo jest 10, a między 10 a 11 planowałem być już na górze. Znaczy powinienem być na górze w tych godzinach, więc o wiele za długo to podejście zeszło. Kosztowało mnie to naprawdę dużo siły, żeby się tu przedrzeć. No wydaje się tak już niedaleko, nie? Ale to jest lekko 2 godziny przy dobrych warunkach, nie? Do góry. A trzeba jeszcze zejść. Trochę się ogrzeje. Zerżał ten wiatr. Słoneczko troszeczkę zaczyna ogrzewać. Zaczynam czuć palce. Także jest spoko. No. Ale nie takie tempo. No te palce też się boję. No potem w trakcie dnia, jakby słońca było, to już nie powinny mi tak zmarnąć, ale jednak ryzyko jest. Nie takie buty, no i narty, nie? Obowiązkowo tutaj na skiturach. Zią. Podejście by tam było takie fajne. I rzeczywiście prawie do samego Tetrusa. No i z Gutiera do Walota. Na razie to muszę napić się herbaty i coś zjeść słodkiego, bo strasznie słaby jestem już. Dostałem tu alarm na zegarek, że coś źle idę i rzeczywiście, zobaczcie, zapędziłem się, bo lecę w dół, a tam są szczeliny i tam będzie ściana. Kurde, dobrze, że
porę ogarnąłem. Bo tak sobie przypominam, że nie było takiej szczeliny po lewej. I rzeczywiście to był trawers. No, można zrobić bobola, ale zegareczek czuwa, to jest ogromny plus. No, można tu się nieźle władować. Trzeba tutaj uważać, bo to takie żywcowanie troszeczkę. No jak się nie jest wpiętym, ja tu ląży nie mam partnera, także trzymam się lin, ale trzeba bardzo ostrożnie. W dół jest dzida. Godzina 15. Stwierdziłem, że jak się streszczę, to powinienem być na dole jeszcze wieczorem. Spełniam jeszcze parę dobrych kilometrów i 2000 pionie. Ale już tu pogoda ładna, czołówkę mam. Teraz to już mogę lecieć na żywioł. Jeszcze rano byłem tam. Teraz jestem już tu. Trzeba jeszcze znaleźć ścieżkę przez las. Bardzo fajnie pokazuje mi tutaj te ścieżki, nawigacja, bo mi się nie odnalazł, nie mam internetu teraz w telefonie i znalazłem właśnie szlak taki leśny i tak szedłem jeszcze przez dobre 1,5 godziny na dół do Lezusz, tam jeszcze musiałem kawałeczek do parkingu dojść, ale w końcu o zmroku doszedłem do auta, więc wyprawę uważam za bardzo udaną, ponieważ wróciłem w jednym kawałku, nic mi się nie stało. Żadnego sprzętu nie zniszczyłem ani nie zgubiłem. Przeżyłem niesamowitą przygodę oraz zdobyłem masę nowego, cennego doświadczenia. Już po powrocie przeanalizowałem sobie całą akcję górską, co poszło nie tak, co można było zrobić lepiej, co się dobrze sprawdziło i co poprawić następnym razem. Mimo że nie udało się stanąć na szczycie, to i tak jestem naprawdę bardzo zadowolony z podjęcia tej próby. Wiele rzeczy poszło naprawdę zgodnie z planem, sprzęt się super sprawdził, no może oprócz tych butów, ale jeżeli chodzi właśnie o jedzenie, o wagę, picie i tak dalej, ilość gazu jaką zabrałem, to naprawdę wszystko zagrało tak jak trzeba i czułem, że mam cały czas kontrolę i że wszystko idzie zgodnie z planem. Co najważniejsze, to nie była taka wyrypa w stylu wszystko albo nic, na siłę na szczyt, jechanie po bandzie i tak dalej. Dla mnie ważne jest to, że nie było jakiegoś zbędnego niebezpieczeństwa i mimo, że ta wyprawa mocno wymagająca, dość skomplikowana, to bardzo dużo rzeczy sprawdziło się świetnie i poszło zgodnie z planem. Dlatego w następnym odcinku podzielę się z Wami informacjami na temat sprzętu, ile jedzenia wziąłem, ile gazu, jaki gaz, wszystkie informacje, które mogą być dla Was przydatne, pojawią się w następnym odcinku, jak również przydatne tipy na temat na przykład transportu, przejazdu, nocowania itd. Jeżeli chcielibyście zdobyć Mont Blanc, ale pod okiem wykwalifikowanego przewodnika, gdzie już jest ogarnięta cała strefa organizacyjna i tak dalej, no to bardzo serdecznie polecam Mountain Climbing School. Zostało już im tylko parę miejsc na ten sezon, więc kto pierwszy, ten lepszy. A jeżeli ktoś z Was oglądających był już na Mont Blanc i chciałby się podzielić swoimi przeżyciami, swoimi tipami, jeżeli chodzi właśnie o wyjazd, wyprawę na tę górę, to śmiało w sekcji komentarzy możecie się podzielić, napisać swoje zdanie, opinię
właśnie Wasze przeżycia, a może zrobilibyście niektóre rzeczy inaczej niż ja na tym wyjeździe, więc w sekcji komentarzy zapraszam do dyskusji. A że właśnie wróciła zima w Tatry, to też niebawem pojawi się taki zimowy odcinek ze wspinaczki na taką słynną lodową ścianę w Tatrach, więc kliknijcie suba, kliknijcie dzwoneczek, to wtedy dostaniecie powiadomienie, nie przegapicie nowego odcinka. A ja dziękuję za wspólny czas, oglądanie i widzimy się w następnym. Cześć!